Lekcja pod tytułem Równania z wartością bezwzględną, czyli nauczymy się, jak rozwiązywać zadania, gdzie w równaniu występuje coś pod wartością bezwzględną. No ale żeby się tego nauczyć, przypomnijmy sobie, co robi wartość bezwzględna. No to popatrz. Wartość bezwzględna na przykład z liczby 5. Pamiętasz, ile to jest? 5, prawda? A wartość bezwzględna z liczby minus 5. To ile jest? Też 5. Dlaczego? No, przypominam moją lekcję o wartości bezwzględnej. Kto nie obejrzał filmu, to niech sobie znajdzie. Jest na kanale. Wartość bezwzględna działa tak, że znosi minus. Tego minusa nie ma. Tak można powiedzieć, działa ta wartość bezwzględna. No i teraz my będziemy z tego korzystać, no bo popatrz, pierwszy przypadek, ten tutaj. Zaznaczę, co jest wewnątrz wartości bezwzględnej. No powiesz, ojejku, to jeden biedny x. Nie, spokojnie. O. To wszystko, co jest wewnątrz wartości bezwzględnej, już wiemy. Mogło być dodatnie, bądź mogło być ujemne. Zatem są dwie możliwości. Możliwość pierwsza tego równania jest następująca. To, co było pod wartością bezwzględną, ja to będę na siłę, to jest niepotrzebne, ale będę pisał to w nawiasie. Ten nawias tutaj jest rzeczywiście na wyrost. Nie szkodzi, ale jest na wyrost. On nam się później przyda. Dobrze? To pisanie w nawiasie. O, proszę bardzo. Czyli pierwsza możliwość, to co było w wartości bezwzględnej, dodatnie. OK. A druga możliwość, to co było w wartości bezwzględnej, przed tym stał minus. No i teraz te dwa proste równania rozwiązujemy. No pierwsze, to po lewej, to jest oczywiste, po prostu po zniesieniu nawiasów mam rozwiązanie. X równa się 4. A to drugie, co robię z drugim? Zawsze chcemy w rozwiązaniu x mieć dodatnie, więc mnożę obie strony przez minus 1. Zatem mam po lewej stronie x, a po prawej stronie minus 4. Znoszę nawiasy, no i x jest równe minus 4. Gotowe. I tym schematem będziemy dalej się z każdym z zadań obchodzić. W pewnym momencie jeszcze jeden dodatkowy wzorek dorzucę, ale to jest podstawowy schemat. Czyli to, co jest pod wartością bezwzględną, jest albo dodatnie, albo ujemne i mamy w związku z tym dwa przypadki. Pierwszy, drugi, trzeba je rozwiązywać. Proszę bardzo, kolejny, na razie proste przykłady. Mamy 3 razy wartość bezwzględna z x równa się 15. Zanim się zabiorę za samą wartość bezwzględną, to się pozbędę tej trójki, czyli co zrobię? Podzielę obie strony równania przez 3. Po podzieleniu po lewej stronie zostaje mi x, a po prawej 15 podzielić na x, na 3 to jest 5. No i przypadkowo albo specjalnie tak zrobiłem, zastanów się, dostaliśmy dokładnie ten sam przykład, jaki przed chwilą, tylko tyle, że po prawej jest piątka, nie czwórka, ale dalej zasada jest ta sama, czyli to, co było pod wartością bezwzględną, zaznaczę może, o, to jest pod wartością bezwzględną, jest dodatnie, i to jest pierwszy wariant. Wariant drugi jest ujemne, czyli minus przed nawiasem. No i dalej postępujemy wedle schematu, który już poznałeś. Po lewej stronie po prostu znoszę nawias i mam rozwiązanie. Po prawej stronie mnożę przez minus 1, czyli mam po lewej x, po prawej minus 5. Znoszę nawias i mam rozwiązanie. Czyli, jak widzisz, są możliwe dwie sytuacje. To, co jest pod wartością bezwzględną, jest dodatnie albo ujemne. To były proste przykłady, jedźmy dalej. Kolejny przykład, popatrz. Co tu mamy pod wartością bezwzględną? Będę to zaznaczał, o, takim kółeczkiem. O, to wszystko, czyli 2x minus 1 jest pod wartością bezwzględną, więc pierwszy przypadek jest taki, kiedy to wszystko jest dodatnie, czyli w nawiasie 2x minus 1 równa się 5. Od razu to rozwiążę. Oczywiście znoszę nawias, czyli mam 2x minus 1 równa się 5. Teraz przenoszę minus 1 na drugą stronę, czyli mam 2x. Jak wolisz, do obu stron dodaję 1. O, może tak. Czyli po prawej stronie po dodaniu 1 mam 6. Teraz obie strony dzielę przez 2, żeby się pozbyć dwójki przy x i mam x równa się 3. Pierwszy przypadek rozwiązany, a teraz drugi przypadek.
kiedy to, co pod wartością bezwzględną, było ujemne, czyli piszę minus i w nawiasie przepisuję to, co jest pod wartością bezwzględną. No i po pierwsze chcę się tego minusa na lewo od nawiasu pozbyć, czyli obie strony mnożę przez minus 1 i dostaję 2x minus 1 równa się minus 5. Znoszę nawias, czyli mam 2x minus 1 równa się minus 5. Do obu stron dodaję jedynkę i dostaję po lewej 2x, po prawej minus 4. Obie strony dzielę przez 2 i dostaję ostateczne rozwiązanie x równa się minus 2. Gotowe. Ok, kolejny przykład. Patrz, to jest bardzo fajny przykład, bo to jest wyjątek. No powiesz tak, dobra, atakujemy. No to atakujemy, proszę bardzo. O. To i teraz sobie rozpiszę na wariant pierwszy, wariant drugi. Nie, nic sobie tutaj nie będziemy rozpisywać, ponieważ definicja wartości bezwzględnej jest taka, że wartość bezwzględna z czegokolwiek, co by tu było wewnątrz, musi być większa bądź równa 0. A patrz, tu jest ujemna. To koniec. Nie rozwiązujemy takiego równania. Mówimy, że to jest równanie sprzeczne. Sprzeczne. Tutaj nie ma rozwiązania. Podobnie w tym przykładzie. Bo najpierw co zrobię? Od obu stron odejmę 8. Czyli od obu stron odejmę 8 i będę miał 2x minus 1. Po lewej stronie zostanie, a po prawej jak odejmę od 5 8, to będę miał minus 3. I znowu wartość bezwzględna w tym równaniu jest ujemna, co jest absolutnie niedopuszczalne. To jest znowu równanie sprzeczne. Tak robisz, zapiszesz równanie sprzeczne, jeżeli bezpośrednio to od razu było widać, albo pośrednio dopiero po przekształceniu równania. Piszesz równanie sprzeczne i koniec. Kolejny przypadek, też ciekawy przypadek. Zobacz, pod wartością bezwzględną mamy 2x minus 1, no to rozpiszę to sobie. Nie powinienem tego robić, ale rozpiszę, żebyś widział, dlaczego tego nie robimy. Rozpiszę, proszę bardzo, wedle tego samego schematu, czyli po lewej stronie to, co pod wartością bezwzględną jest dodatnie, a po prawej z minusikiem, prawda? O, ok. Po lewej stronie sobie rozwiązuję, czyli znoszę nawias. Teraz dodam jedynkę do obu stron, czyli mam 2x, tutaj mam 1 i podzielę elegancko przez 2 obie strony, czyli x równa się 1/2 i to jest rozwiązanie. A teraz co po prawej? Ten drugi wariant. Zobacz, no chcę się pozbyć tego tutaj minusa, tak jak poprzednio co robię w związku z tym? Mnożę obie strony przez minus 1. Mnożę, proszę bardzo. Pomnożyłem, lewa strona pomnożona, prawa strona 0 razy minus 1, nadal jest 0. No bo cokolwiek bym pomnożył przez 0, to jest 0. To i to jest to samo, czyli już dalej nie muszę rozwiązywać. No bo dostanę dokładnie ten sam wynik. Ten tutaj, x równa 1/2. Czyli jak widzisz taki przypadek, że wartość bezwzględna jest równa 0, to po prostu rozwiązujesz wyłącznie wariant dodatni. Rozwiązanie wariantu ujemnego, a jak lubisz, to się namęcz, ale dostaniesz ten sam wynik. Nie ma po co. Popatrz na to. Najpierw przekształcimy, czyli odejmę od obu stron 5. I co dostaję? Po prawej stronie 5 odjąć 5 równa się 0. Czyli znowu wartość bezwzględna równa 0. Czyli znowu rozwiązuję tylko jeden dodatni wariant. Tutaj było bezpośrednio widać, że się równa 0. Tutaj dopiero po przekształceniu, ale też ostatecznie dostałem taką sytuację, kiedy wartość bezwzględna równa jest 0. Wtedy jest po prostu jeden wariant, który rozwiązuje. No i dokładnie to jest tak swoją drogą to samo, co żeśmy przed chwilą rozwiązali, czyli x nam wyjdzie też 1/2. Zapamiętaj, jak widzisz 0, wartość bezwzględna równa 0, to po prostu rozwiązujesz. Oczywiście rozwiązujesz, to jest prawidłowe równanie, nie tak jak przed chwilą równanie sprzeczne. Rozwiązujesz, ale tylko jeden dodatni wariant. Idziemy do trudniejszych przykładów. Kolejny przypadek, no wygląda trochę groźniej, prawda? Ale tak naprawdę to jest to samo. Dwa warianty.
lewy, prawy. Zaznaczmy sobie obwódką ładnie, co tu jest pod wartością bezwzględną. Oto. I to jest albo dodatnie, albo ujemne. I jedziemy tym samym schematem, tą samą zasadą, co poprzednio. Pierwszy przypadek, gdzie to jest dodatnie, czyli wypiszę ten nawias. On, widzisz, teraz zacznie się przydawać, żeby po prostu sobie to uporządkowywać. Konieczny dla własnej, że tak powiem, dla własnego bezpieczeństwa. Dobrze jest to przynajmniej na początku wszystko wypisywać sobie w nawiasie. Proszę bardzo, to jest pierwszy wariant. A teraz drugi wariant, gdzie to, co pod wartością bezwzględną, jest ujemne. I tutaj ewidentnie ten nawias się przydaje nam, prawda? Przed nawiasem wstawiam minus i na pewno o nim w związku z tym nie zapomnę. No a pod nawias przepisuję to, co trzeba. Dobra, no i teraz trzeba po prostu to rozwiązać. Mamy po prostu zwykłe dwa równania, lewe, prawe i dalej już najgorsze można powiedzieć za nami. No to zabieram się najpierw za lewy. Przypadek mnożę sobie, zniosę, ok, dobra, żeby nie było, że tutaj jadę na skróty. Znoszę nawias. Ktoś mi zaraz to zarzuci. Że tu na skróty, proszę pana, coś w pamięci. Dobra, nie będzie. Zniosłem w pierwszym kroku nawias. Teraz chcę się pozbyć. Pamiętasz, jak rozwiązujemy równania, to w tym miejscu, gdzie jest x, czyli u nas po lewej stronie, upraszczamy. Jaki będzie pierwszy krok uproszczenia? Pozbywamy się mianownika, a żeby się pozbyć tego pierwiastka z 5 w mianowniku, no to trzeba obie strony pomnożyć przez pierwiastek z 5. Proszę bardzo, mnożymy, czyli mamy coś takiego. X minus 2 w liczniku, pierwiastek z 5 w mianowniku i cała ta zabawa razy pierwiastek z 5. No i prawą stronę oczywiście też. Pierwiastek z 3 przez 3 razy pierwiastek z 5. Co nam to dało? To się elegancko skraca. Hurra! Już mamy ładnie, bezmianownikowo. Zostaje nam x minus 2 po lewej stronie, a po prawej no po prostu mnożę. Wymnażamy oczywiście tutaj, to jest wymnażane. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 5 to jest po prostu pierwiastek z 15 przez 3. Co dalej? Do obu stron dodaję 2. To po lewej stronie zostaje mi x, a po prawej 2 dodać pierwiastek z 15 przez 3. I to jest moje rozwiązanie i koniec. A teraz prawa strona, no też trzeba się nabiedzić. Najpierw co zrobię? Obie strony pomnożę przez minus 1, czyli będę miał, troszkę tu po lewej będę pisał, pozwolisz? Żebym się z miejscem wyrobił. Po lewej już minus dzięki temu mnożeniu mi znikł, a po prawej właśnie się pojawił minus, czyli mamy minus pierwiastek z 3 przez 3. I dalej będę jechał dokładnie tym samym schematem, czyli obie strony razy pierwiastek z 5. Po zniesieniu nawiasu, tutaj se na odrobinę na skróty pozwolisz, pozwolę, czyli pomijam ten wiersz znoszenia nawiasu, czyli przepisania tak naprawdę. Lewa strona, teraz prawa strona. Znowu się elegancko skraca. Mamy x minus 2, a po prawej stronie minus pierwiastek z 15 przez 3. Do obu stron dodaję 2 i dostaję ostatecznie 2 minus pierwiastek z 15 przez 3. Po lewej stronie tutaj plus, tutaj minus, reszta taka sama. Ale to są dwa tak naprawdę różne rozwiązania, otrzymane, zobacz, tym samym schematem. Jak zobaczysz takiego cosia, oj, tu jakieś pierwiastki, tu ułamki, nie przerażamy się tym. Po prostu dwa warianty, a później atak normalne równanie wedle tych schematów, które jak sądzę już poznałeś, rozwiązując zwykłe równania. Ok. Idziemy do kolejnego przykładu. Popatrz w kolejnym przypadku, co tutaj mamy pod wartością bezwzględną. Drugą wartość bezwzględną. Tu w środku też jest wartość bezwzględna. No to rozpiszmy, co to znaczy. To znaczy, że to, co wziąłem w kółeczku, czyli ta wartość bezwzględna z x minus 3 w wariancie pierwszym jest dodatnia, czyli napiszę tak, nawias, a to, co w środku x minus 3, prawda, nawias, i to jest dodatnie. Wariant drugi to jest minus, czyli to jest ujemne, x minus 3. To możesz powiedzieć, za dużo tych nawiasów. Ok, pozwól, że je zostawię.
Lewa strona, z lewą stroną nie będzie problemu, a prawa strona. Pomnóżmy sobie przez -1 i co dostaniemy? X minus 3, a prawa strona -2. Znoszę nawiasy i mam coś takiego, że wartość bezwzględna ma wartość ujemną. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. To jest równanie nierozwiązywalne, bo to jest sprzeczne. Sprzeczne. Zatem tak naprawdę w takiej sytuacji, jak tutaj widzisz, interesuje nas tylko ten wariant numer 1, bo wariant numer 2 prowadzi do równania sprzecznego. No to teraz rozwiązujemy sobie wariant numer 1. Znoszę nawiasy, mam bardzo ładny, już parę razy podobną rzecz żeśmy rozwiązali, po prostu wartość z x minus 3 równa się 2. Co jest w środeczku? No w środeczku jest x minus 3 i to może być dodatnie albo ujemne. Pierwszy przypadek, drugi przypadek dodatni, to będziemy mieli x minus 3 równa się 2, ujemny minus x minus 3 równa się 2. Oba trzeba rozwiązać. Zdejmuję nawiasy, dodaję do obu stron 3, czyli po lewej mam x, po prawej mam 5 i to jest rozwiązanie wariantu pierwszego. Wariant drugi, najpierw mnożę przez -1, mam x minus 3 równa się -2. Zdejmuję nawiasy, no mam je zdjąć, a nie przepisywać. Czyli mam x minus 3 równa się -2. Do obu stron dodaję 3. Po lewej mam x, po prawej stronie mam 1. No i to jest koniec, drugie rozwiązanie. Tak się zachowujemy, kiedy zobaczysz, że wewnątrz wartości bezwzględnej jest druga wartość bezwzględna i nic więcej. Bo teraz przejdźmy do kolejnego przypadku. Zobaczysz, tam będzie odrobinę inaczej. Podobny przypadek, ale tym razem, zobacz, wewnątrz wartości bezwzględnej jest też wartość bezwzględna, ale też jeszcze coś obok tego. A to nam diametralnie zmieni sytuację, no bo postępujemy wedle naszego schematu. Wariant pierwszy, że to, co pod wartością bezwzględną, wypiszmy to sobie. Pod wartością bezwzględną jest wartość bezwzględna z 3x dodać 1 minus 6 równa się 2. Widzisz, tu już coraz lepiej się te nawiasy przydają. Teraz wariant drugi, że to, co pod wartością bezwzględną jest ujemne, czyli piszę minus i w nawiasie przepisuję to, co jest pod wartością bezwzględną, czyli wartość bezwzględna 3x plus 1 minus 6 i to równa się 2. Ok, co teraz robię? No, zaczynam atakować te zapisy. Proszę bardzo, najpierw jadę wariant pierwszy. Znoszę nawiasy i co mam? Po zniesieniu nawiasów do obu stron dodaję 6 i ostatecznie mam takie wyrażenie. Wartość bezwzględna 3x plus 1 po lewej, a po prawej jest 8. Co to jest? Znowu fajne równanie, prawda? Gdzie w środeczku jest to. I teraz to mogę rozpisać na dwa warianty. Że to jest albo dodatnie, albo ujemne. No to rozpisujemy, czyli że 3x plus 1 równa się 8, albo minus 3x plus 1 równa się 8. Rozwiązujemy, proszę bardzo. Już dojadę z tym do końca. Odejmuję od obu stron 1, zostaje mi 3x po prawej 7. Dzielę obie strony przez 3, x równa się 7 trzecich. Teraz drugi wariant po prawej stronie. Mnożę obie strony przez -1, czyli mam 3x plus 1 równa się -8. Znoszę nawias, dodaję do obu stron, odejmuję, przepraszam, od obu stron jedyneczkę i mam -9. Dzielę obie strony przez 3 i ostatecznie x jest równe -3. Ok, to są pierwsze dwa rozwiązania wynikające z tego, co mamy po lewej stronie. Narysuję sobie taką kreskę, żeby się nie pogubić. A teraz przychodzę na prawą stronę, gdzie na początku ten wariant drugi mówił mi, wszystko masz, ale ujemne.
No to dobra, no to mnożę obie strony przez -1. I co mam? 3x plus 1 minus 6, a tu mam -2. Znoszę nawiasy. Tutaj normalnie to po prostu rozwiązujemy. Widzisz, to pojawienie się tego elementu dodatkowo obok wartości bezwzględnej tej wewnątrz zmienia postać rzeczy w porównaniu z przykładem, który był przed chwilą przerabiany. No ale przerobię to do końca. Do obu stron dodaję 6 i mam 3x plus 1, a po prawej stronie 4. I teraz to równanie atakuję, czyli muszę rozważyć takie dwa przypadki, kiedy to, co jest pod wartością bezwzględną, a ja to zaznaczyłem na czerwono, jest dodatnie, czyli 3x plus 1 równa się 4, bądź ujemne, minus 3x plus 1 równa się 4. Pozwoli, że to już sobie daruję, bo tutaj schemat postępowania już tyle razy przerabiałem, że od razu powiem. Tu wychodzi 1, tutaj wychodzi minus 5 trzecich. Widzisz? I to jest koniec. W takim wypadku, jak to zadanie tu prezentowane, mamy aż 4 rozwiązania. Przejdźmy dalej. Kolejny przykład to jest taki przykład, kiedy po lewej i po prawej stronie równania są wartości bezwzględne. To wtedy możemy skorzystać z takiego prawa, który mówi coś takiego, że jeżeli masz po lewej i po prawej wartości bezwzględne i nic poza tym, to jest istotne, że tu nie ma nic więcej, to wtedy tak naprawdę są możliwe dwa warianty, że to, co jest pod wartością bezwzględną, czyli to oznaczone przez a i b, jest albo dodatnie, albo jedno z nich jest ujemne. A równa się minus b równie dobrze mogłoby być minus a równa się b, bo wystarczy pomnożyć przez 1. A więc znowu rozważamy na podstawie tego prawa, tylko może odciągnę tą kreseczkę tak naprawdę o stąd, bo ona idzie stąd. Wariant taki, kiedy ten pierwszy wariant, gdzie oba elementy, które są pod wartością bezwzględną, pod wartością bezwzględną, to jest nasze a, to jest nasze b. I najpierw rozpatrzymy wariant pierwszy, gdy oba są dodatnie, czyli mamy x minus 5 równa się 2x dodać 1. A teraz drugi wariant, gdy a jest dodatnie, czyli x minus 5 przepisuję jako dodatnie, a b jest ujemne, czyli minus 2x plus 1. I teraz po prostu rozwiązuję te równania. Dalej to już jest zwykłe rozwiązywanie równań. Wariant pierwszy, wariant drugi. No szybciusieńko rozwiążę wariant pierwszy. Znoszę nawiasy. Przenoszę xy na jedną stronę, czyli mam x minus 2x. Piątkę na drugą stronę, czyli mam 1 plus 5. Minus x po lewej, 6 po drugiej, mnożę przez minus 1 i mam x równe minus 6. I to jest moje pierwsze rozwiązanie. Teraz zajmę się wariantem drugim. Zdejmuję nawiasy. Po lewej x minus 5, po prawej minus 2x plus. Pardon, jakie plus? Przecież tu był minus przed nawiasem. Hello. Minus 1. Przenoszę znowu x na jedną stronę, mam x plus 2x. Liczby na drugą, czyli mam minus 1 plus 5. Po lewej mam 3x, po prawej mam 4. Dzielę obie strony przez 3, x równa się 4 trzecie. I to jest nasze rozwiązanie. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład, choć wygląda groźnie, ale dokładnie jest, można powiedzieć, taki sam, jeśli chodzi o trudność. Po lewej i po prawej stronie mamy wartości bezwzględne. To jest nasze a, bo znowu będziemy z tej samej zasady, którą tu po prawej stronie wypisałem. To jest nasze a, to jest nasze b. I wariant pierwszy, czyli gdy oba są dodatnie, wariant pierwszy, proszę bardzo, rozpisuję. Mamy x minus 1, w mianowniku dwa pierwiastki z dwóch, to jest dodatnie, równa się 3x
pierwiastek z 5. To jest wariant pierwszy. Wariant drugi, czyli ten, a dodatnie b ujemne. No to wypiszmy sobie a dodatnie, czyli x minus 1, 2 pierwiastki z 2, a tutaj mamy minus to, co jest jako b, czyli 3x pierwiastek z 5. Rozwiążę jeden z wariantów, bo tak naprawdę dalej to już jest po prostu taka zwykła zabawa, jak ktoś to lubi, to nazywa to zabawą, z rozwiązywaniem. Rozwiążę wariant pierwszy. Triki, jakie tu zastosuję, tak samo dla wariantu drugiego. Dokładnie jakbyś chciała, wykonujemy. Proszę bardzo, atakuję. Zdejmuję nawiasy, czyli mam x minus 1, tu są 2 pierwiastki z 2. Po prawej 3x przez pierwiastek z 5. Czego chcę się pozbyć? Mianowników. Tutaj mam w mianowniku 2 pierwiastki z 2, tutaj mam pierwiastek z 5. No to mnożę obie strony przez coś takiego. 2 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 5. Proszę bardzo, mnożę. Minus x minus 1, mianownik 2 pierwiastki z 2 i teraz razy 2 pierwiastki z 2, pierwiastek z 5. To po lewej stronie, po prawej. 3x pierwiastek z 5 razy 2 pierwiastki z 2, pierwiastek z 5. Co osiągnąłem? To się skraca, a tu się skracają pierwiastki z 5. I co mi zostaje w związku z tym? Po lewej. X minus, tylko może niech to będzie minus, a nie jakiś taki dziubdziuś dziwny. X minus 1 razy pierwiastek z 5 po lewej, a po prawej mamy 3x razy 2 pierwiastki z 2. Wymnażam i mam x razy pierwiastek z 5 minus pierwiastek z 5 po lewej, po prawej 6x pierwiastków z 2. Przenoszę to, co jest x-em na lewą stronę, czyli mam x pierwiastek z 5 minus 6x pierwiastków z 2, a tą samodzielną liczbę przenoszę na prawą, czyli po prawej mam po prostu pierwiastek z 5. Co robię dalej? Wynoszę x przed nawias, tutaj po lewej stronie, czyli mam x razy pierwiastek z 5 minus 6 pierwiastków z 2 równa się pierwiastek z 5. Dzielę obie strony przez ten kawałeczek i co dostaję? Po prostu rozwiązanie, że x równa się w liczniku pierwiastek z 5, a w mianowniku pierwiastek z 5 minus 6 pierwiastków z 2. Ale fajne, nie? Zęby bolą. Ale tak naprawdę, jak już zastosowałem to, czego się tutaj przed chwilą w tym poprzednim nawet przykładzie nauczyliśmy, czyli korzystanie z tej zasady, to reszta to już po prostu było żmudne rozwiązywanie wariantu pierwszego i wariantu drugiego. No tutaj żmudnie rozwiązałem pierwszy wariant. Jak chcesz, to mogę wypisać, już nie będziemy się męczyć, że w drugim wariancie po niemalże identycznych przekształceniach dostajemy coś takiego. Jedyna różnica, że tutaj w mianowniku jest plus 6 pierwiastków z 2, ale przekształcenia są te same, więc o, i dochodzimy do czegoś takiego. Ok, jeszcze jeden przykład nam został. To już ostatni przykład, podobny do dwóch poprzednich. To jest nasze a to jest nasze b. I znowu, albo oba są dodatnie, albo jedno dodatnie, drugie ujemne. Jak wolisz. Ja zrobię w porządku naturalnym. Mówię, to jest a, to jest b. I w związku z tym wariant pierwszy, oba dodatnie rozpisujemy, proszę bardzo, 2 dodać, a ma być dodatnie, znowu w nawiasach napiszę x minus 1 i po prawej mamy 5, b dodatnie, czyli w nawiasie 2x dodać 3. Wariant drugi. A dodatnie, czyli przepisuję sobie 2x minus 1. B ma być ujemne, czyli po prawej stronie mamy 5, odjąć w nawiasie minus to, co pod wartością bezwzględną. Teraz widzisz, nawiasy się przydały jak nie wiem co, prawda? No i cóż, to był wariant pierwszy, wariant drugi. Trzeba zaatakować i rozwiązać, proszę bardzo.
To jest szybkie, więc to zrobię. To już jest na koniec, więc po lewej stronie znoszę nawiasy i mam po lewej, po prawej znoszę nawiasy i mam. Przenoszę xy na jedną stronę, na lewą, x, dodać 2x. Liczby na prawą stronę, czyli mam 5, minus 3, minus 2, dodać 1. Po lewej stronie wychodzi mi 3x, po prawej stronie wychodzi 1. Dzielę obie strony przez 3, czyli x jest równe 1/3. Gotowe? Analogicznie teraz wariant drugi rozwiązuję. Znoszę nawiasy i mam. Oj, mam znieść. No, już znosimy. Minus 1. Teraz po prawej znoszę nawiasy. Tu będzie ciekawiej. Minus z minusem daje nam plus, prawda? Czyli mamy plus 2x i minus z minusem dał plus, więc tutaj plus 3. Tu się ładnie zrobiły plusiki. Znowu x na jedną stronę, czyli mamy x minus 2x po lewej. Reszta na prawą, czyli 5, dodać 3, dodać 1 i minus 2. Po lewej stronie mam minus x, po prawej stronie mam 7. Mnożę obie strony przez minus 1, czyli x równa się minus 7 jest naszym rozwiązaniem. Ok, i to było ostatnie zadanie i koniec tej lekcji.